Siemanko, chcesz mieć mocne, wyrzeźbione barki bez siłowni? Dobra wiadomość. Dziś pokażę Ci 5 ćwiczeń, które rozbudują Twoje barki szybciej niż plecak pierwszoklasisty po wrześniowych zakupach. A w bonusie dowiesz się, dlaczego unoszenie ramion bokiem potrafi być bardziej podchwytliwe niż pytanie, gdzie chcesz zjeść. Gotowi? To startujemy. Never give up. Silne barki budujemy od podstaw, czyli od wyciskania nad głowę, bo bez tego nawet powieszenie firanek może być wyzwaniem. To ćwiczenie angażuje przedni i boczny aktor mięśnia naramiennego, a przy okazji tricepsy i stabilizatory tułowia. Więc nie tylko rośniesz w siłę, ale też zyskujesz większą kontrolę nad ruchem. Bez względu na to, czy chcesz mocniej wyciskać na klatę, rzucać piłką, czy po prostu unieść ręce bez jęku cierpienia. To ćwiczenie to absolutna podstawa. Zaczynamy budowę. Stań na gumie, trzymając jej końce na wysokości barków. Napnij brzuch, ale nie przechylaj się do tyłu. Wyciskaj ręce nad głowę, prostując je, ale nie blokuj łokci. Powoli wróć do startu i powtórz. Wdech przy opuszczaniu, wydech przy wyciskaniu. Wyciskanie nad głowę to jedno z kluczowych ćwiczeń na silne barki. I wiesz co? Arnold Schwarzenegger uważał je za jedno z najważniejszych. Więc jeśli Terminator mówi, że działa, to działa. Nie będziemy z nim dyskutować. Czas na boczny akton barków, czyli ten, który nadaje im szerokości i sprawia, że koszulki leżą lepiej. Jeśli chcesz wyglądać potężniej, to ćwiczenie powinno być Twoim stałym punktem w planie treningowym. Ale uwaga! To jedno z najczęściej źle wykonywanych ćwiczeń. Ludzie machają rękoma jak ptaki próbujące odlecieć, zamiast kontrolować ruch. A tutaj liczy się precyzja, nie ilość powtórzeń. Jeśli robisz to dobrze, poczujesz palenie w barkach szybciej niż po intensywnym dniu noszenia zakupów. Stań na gumie i chwyć jej końce w dłonie. Unieś ramiona na boki, a znajdą się na wysokości barków. Nie podnoś wyżej, to już angażuje mięśnie czworoboczne. Powoli wróć do startu. Wdech przy opuszczaniu, wydech przy unoszeniu. To ćwiczenie nadaje barkom szerokości i poprawia symetrię sylwetki. Idealne, jeśli chcesz wyglądać na silniejszego, nawet w luźnej bluzie. A wiesz, że kulturyści często robią to z minimalnym obciążeniem? Bo tutaj liczy się precyzja, a nie udawanie, że dźwigasz szafę na przeprowadzce. Jeśli chcesz maksymalnych efektów, kontroluj ruch, zamiast machać rękami jak wiatrak na huraganie. Jeśli oglądałeś odcinek o plecach, to już wiesz, że face pull to jest jedno z najlepszych ćwiczeń na poprawę postawy. Ale muszę je omówić jeszcze raz, bo barki na tym mocno zyskują, a zdrowe barki to mniej bólu i lepsza sylwetka. W tym ćwiczeniu pracuje tylny akton barków, mięśnie czworoboczne, rotatory barków, mięśnie równoległoboczne, czyli cały zestaw odpowiedzialny za to, żeby Twoje plecy wyglądały jako atlety, a nie jakbyś spędzał całe dnie skulony nad telefonem. Jeśli masz wrażenie, że Twoje ramiona ciągle lecą do przodu, to face pull jest rozwiązaniem. Regularnie wykonuj, a zamiast garbić się jak gremlin przy komputerze, zaczniesz wyglądać jak ktoś, kto faktycznie trenuje. Przymocuj gumę do stabilnego punktu na wysokości twarzy. Chwyć ją oburącz, dłonie na szerokości barków. Ściągnij gumę do twarzy, prowadząc łokcie szeroko. Zatrzymaj ruch na sekundę i mocno napnij tylne barki. Powoli wróć do startu. Wdech przy rozciąganiu gumy, wydech przy ściąganiu. Face pull to jak reset dla pleców i barków. To coś jak przycisk napraw postawę po godzinach spędzonych przy biurku. A ciekawostka, to jedno z ulubionych ćwiczeń zawodników MMA, bo wzmacnia barki, poprawia stabilizację i chroni przed kontuzjami. A w ich sporcie to kwestia być albo nie być. Jeśli jest dobre dla fighterów, to zdecydowanie przyda się i Tobie. Teraz skupimy się na przednim aktonie barków, czyli tym, który pracuje za każdym razem, gdy unosisz ręce do przodu. Bez niego wyciskanie, rzucanie, a nawet trzymanie kierownicy roweru na wybojach byłoby dużo trudniejsze. To ćwiczenie nie tylko wzmacnia barki, ale też poprawia ich mobilność i stabilizację, co jest kluczowe, jeśli chcesz uniknąć kontuzji i cieszyć się zdrowymi stawami przez lata. Ale uwaga, jeśli przesadzasz ćwiczeniami na klatę, a zaniedbujesz tylną część barków, możesz nabawiać się dysbalansu mięśniowego, a to może sprawić, że Twoja sylwetka zacznie przypominać zgarbionego boksera, który cały czas jest w defensywie, a tego zdecydowanie nie chcemy. Stań na gumie, trzymając jej końce w dłoniach, nadgarstki skierowane w dół. Unieś ramiona do przodu, a znajdą się na wysokości barków. Nie unoś powyżej, bo stracisz napięcie w barkach. Powoli wróć do startu, kontrolując ruch. Wdech przy opuszczaniu, wydech przy unoszeniu.
To ćwiczenie wzmacnia przednie aktony barków i poprawia ich mobilność, co przydaje się w sportach wymagających ruchów ramion do przodu, jak boks, pływanie czy siatkówka. Ale uwaga, przednie aktony często są nadmiernie rozwinięte u osób, które skupiają się głównie na wyciskaniu na klatę. Jeśli Twoje barki są spięte i ciągną ramiona do przodu, to znak, że czas dodać więcej ćwiczeń na tylne barki dla równowagi, zanim zaczniesz wyglądać, jakbyś cały czas szukał czegoś na ziemi. Na koniec coś nietypowego, Archer Pull, czyli ćwiczenie inspirowane ruchem naciągania łuku. Nie musisz być Robin Hoodem, żeby skorzystać z jego zalet. To świetne ćwiczenie na tylne aktony barków, rotatory oraz stabilizację stawu ramiennego. Poprawia kontrolę nad ruchem barków, wzmacnia mięśnie posturalne i pomaga uniknąć kontuzji, co jest szczególnie ważne, jeśli spędzasz dużo czasu przed komputerem i chcesz uniknąć postury Quasimodo. Przymocuj gumę do stabilnego punktu na wysokości klatki piersiowej. Stań bokiem do gumy, jedną ręką trzymaj ją nieruchomo, drugą ściągnij na bok, jakbyś napinał łuk. Trzymaj łokieć wysoko i nie pozwól, by bark unosił się do góry. Wróć do pozycji startowej i powtórz. Oddychaj naturalnie. Wdech przy powrocie, wydech przy ściąganiu. To ćwiczenie nie tylko wzmacnia tylne barki, ale też poprawia stabilność i kontrolę nad łopatkami, co może uchronić Cię przed bólem i kontuzjami. Lepsza mobilność barków oznacza większą swobodę ruchu, niezależnie od tego, czy podnosisz ciężary, czy próbujesz sięgnąć po ostatni kubek na najwyższej półce. Łucznicy i zawodnicy sztuk walki mają niezwykle mocne tylne barki i rotatory, bo wykorzystują ruchy podobne do Archer Pull. Jeśli chcesz barki jak wojownik, a nie jak ktoś, kto zapomniał o ćwiczeniach na tylną część ciała, koniecznie dodaj to ćwiczenie do swojego planu. I to już wszystko na dziś. 5 najlepszych ćwiczeń na barki z gumami oporowymi. Kompletny zestaw dla siły, zdrowia i stabilności. Teraz Twoje barki będą mocniejsze niż argumenty babci, żeby zjadł dokładkę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. To dla mnie jak dodatkowe powtórzenie w serii. Masz pytania? Pisz w komentarzu, chętnie pomogę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się i nie zapomnij o treningu. Hej!